Dziękujemy za wybór przemiennika częstotliwości Mitsubishi Electric serii FRE 800. W tym filmie omówię i pokażę Wam podstawowe parametry aplikacyjne, które musimy ustawić przy pracy z każdą niemalże aplikacją. Będę pokazywać, w jaki sposób ustawić rampy przyspieszania i hamowania. Odniesiemy się też do funkcjonalności ramp przyspieszania i hamowania. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Zaczniemy od konfiguracji czasów przyspieszania i hamowania. Te parametry odpowiadają za dynamikę naszego układu napędowego. FRE 800 jest bardzo mocno uposażonym aplikacyjnie przemiennikiem i mamy dostępnych wiele opcji dodatkowych związanych z samymi rampami ACC i DEC. Z angielskiego ACC Acceleration, DEC Deceleration. Musimy wiedzieć, iż czasy przyspieszania i hamowania odnoszą się do pewnego punktu odniesienia. Ten punkt odniesienia ustawiamy w parametrze PR20. W znakomitej większości wypadków punktem odniesienia jest częstotliwość znamionowa silnika. W naszym przypadku będzie to 50 Hz. Jeżeli ustawimy czas ACC na 10 sekund, oznacza to, że przemiennik przyspieszy od częstotliwości zerowej do częstotliwości 50 Hz w czasie właśnie 10 sekund. Rampy ustawiamy w parametrach PR07 oraz PR08. Gdy natomiast ustawimy wartość prędkości na 25 Hz, falownik dojdzie do tej prędkości w czasie 5 sekund. To samo tyczy się czasu hamowania DEC. W tym miejscu moja uwaga. Uważajcie na wartości czasów ACC i DEC. Jeżeli czas ACC będzie za krótki, a obciążenie na wale silnika duże, falownik prawdopodobnie wyłączy się z kodem błędu przeciążenia. Jeżeli czas DEC ustawimy za krótki, falownik wyłączy się z kodem błędu dotyczącym zbyt dużej energii regeneratywnej z silnika. Gdy wymagamy dynamicznego hamowania, warto uposażyć się w moduł hamowania oraz rezystor hamowania. Seria FRE 800 posiada fabrycznie wbudowany moduł hamowania. Wystarczy, że pod odpowiednie zaciski szyny DC podłączymy rezystor hamowania. Czasy musimy ustawić proporcjonalnie do obciążenia. Musi to być pewien kompromis. Dodatkowo mamy możliwość trymowania dokładności ustawiania czasów ACC i DEC w parametrze PR21. Po zmianie wartości parametru z 0 na 1 podziałka czasów ACC i DEC zwiększa się. Mamy możliwość ustawienia drugiej rampy ACC-DEC wedle warunku prędkości, czyli możemy ustawić, że po przekroczeniu pewnej prędkości przemiennik działać będzie wedle odrębnych ramp ACC i DEC. Ustawiamy parametr 147 na wartość 25 Hz. Ustawiamy punkt przełączenia się ramp. Czyli w parametrze PR147 ustawiamy prędkość, po przekroczeniu której rampy się przestawią. Następnie w parametrach PR44 oraz 45 wpisujemy drugie czasy przyspieszania i hamowania, dla nas 2 sekundy. Teraz działanie naszego przemiennika powinno wyglądać następująco. Do częstotliwości 25 Hz przemiennik powinien rozpędzać z rampą 10-sekundową.
Po przekroczeniu 25 Hz powinien przyspieszać z rampą 2-sekundową. Przydatną funkcjonalnością jest również możliwość ustawienia krzywych ramp. Przydatne jest to szczególnie dla aplikacji Windows'owych, gdzie możemy wyprofilować krzywą S dla procesu przyspieszania i hamowania. Ustawiamy profil S krzywych ACC i DC w parametrze PR29. Na koniec warto wspomnieć, że dla aplikacji, gdzie wymagamy szybkiego stopu, jest sposobność ustawienia dedykowanej rampy dla stopu bezpieczeństwa. W sytuacji niebezpiecznej przemiennik wyhamuje nasz silnik znacznie szybciej niż podczas normalnej pracy. Ustawiamy parametr PR1103 na wartość 1 sekundy. By ustawić rampę stopu bezpieczeństwa, musimy przypisać funkcję numer 92 do jednego z wejść cyfrowych. My przypisaliśmy taką funkcję do terminalu STR. Wejście to jest w standardzie normalnie zamkniętym, co oznacza, że jeżeli z wejścia zniknie sygnał sterujący, falownik zatrzyma się wedle rampy ustawionej w PR1103. To już wszystko na dzisiaj. Co warto zapamiętać z dzisiejszej lekcji? Rampy przyspieszania i zwalniania są dowolnie ustawiane przez użytkownika. Mamy możliwość zwiększenia dokładności nastaw czasów do 0,01 sekundy. Falownik pozwala na dodatkową zmianę ramp w zależności od progu prędkości. Do dyspozycji mamy specjalne rampy ACC i DC o profilu krzywej S dla wind. Czasy ACC i DC odnoszą się do parametru PR20. W większości wypadków jest to częstotliwość bazowa silnika lub maksymalna pracy. Jest również dostępna specjalna rampa dla stopu bezpieczeństwa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej lekcji.